Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobiłam sobie długą spódnicę z kordonka. Będzie to nowość na kanale, jeszcze nie było spódniczek, więc ta będzie pierwsza. Pamiętajcie, że to jest pierwsza spódnica. Jeśli chodzi od razu o to, z czego wykonałam, no to oczywiście użyłam kordonka. Ja tym razem użyłam kordonek firmy Madame Tricot Maxi, ale to nie jest jakiś sugerowany kordonek, oczywiście możecie użyć swój. Gramatura kordonka, akurat tu są 100-gramowe motki, mają 565 metrów. Ja użyłam koloru czarnego. Oczywiście możecie użyć dowolnego kordonka, jakiego tylko lubicie, po prostu przeróbcie próbkę, sprawdźcie, jak Wam się pracuje i zabierzcie się do pracy. Jeśli chodzi o szydełko, to będą potrzebne dwa szydełka. Ja użyłam szydełko 2,5 mm, na wzór tutaj ten pierwszy, i 3,5 na ściągacz. Dokładnie, ściągacz jest przerobiony większy, ponieważ wzór jest taki bardzo pracochłonny i on też jest właśnie, zobaczcie, pomimo że użyłam 3,5, jest dosyć taki ściaśnięty. Miał być bardzo mało prześwitujący, a trzeba go wykonywać jednak większym szydełkiem, więc to jest taka rada. Może widzicie u mnie jakieś paseczki. No tak, wynika to z tego, że niestety miałam kordonki z różnych partii i troszeczkę spódnica wyszła mi ombre, z czego nie do końca byłam zadowolona, ale efekt i tak mi się bardzo podoba. Dlatego, jeśli planujecie spódnicę długą, pamiętajcie, żeby zakupić kordonek z jednej partii, bo nawet kolor czarny ma różne odcienie, biały różne odcienie, więc jeśli planujecie w jednym, to polecam po prostu kupić go więcej. Ja na moją spódnicę zużyłam około 350 gramów, i ta spódnica ma długość około 80 cm, więc pamiętajcie, jeżeli ma być długa i jednokolorowa, to trzeba zakupić po prostu odpowiednią ilość kordonka. Jeśli, słuchajcie, chodzi o sposób przerabiania, spódnica jest bardzo prosta, naprawdę bardzo prosta. Pomimo, może jest po prostu tylko pracochłonna, ale dla osób, które mają już wprawę, też nie powinna zajmować się zbyt wiele czasu. Całą spódnicę przerabiam od dołu. Dokładnie tutaj od dołu. Może to być jedyny problem, bo trzeba sobie już oszacować mniej więcej, jak ona będzie wyglądała. Czy będzie długa, czy będzie krótka. Tu musimy się po prostu nad tym wcześniej zastanowić. Wiadomo, lepiej pracowałoby się od góry, ale uwierzcie mi, zaczęłam robić ją od góry i jednak praca przy tym ściągaczu jest utrudniona. Gorzej mi to wychodziło, dlatego postanowiłam przerobić jednak ją od dołu. Wzorek w przybliżeniu wygląda tak. Jest ażurkowy. Tak naprawdę mamy 3 wzorki do przerobienia. Mamy pierwszą część tutaj tą, którą Wam później pokazuję, jak to właśnie przerabiać. Pomiędzy mamy tutaj taką siateczkę, taki wzoreczek ładny. I od Was oczywiście zależy, jak długo chcecie takie paski prowadzić, jaka ma być spódnica. I ostatni pas to jest taki, powiedzmy, ściągacz. Miał być jak najmniej prześwitujący. Gdy ja tak położę dłonie pod jedną warstwą, to nie widać, ale oczywiście, gdy zaczniecie naciągać, to gdzieś tam może prześwitywać. I od razu mówię, że do takiej spódnicy oczywiście można sobie dorobić podszewkę, doszyć podszewkę, kupić halkę, bądź też można zakładać na takie krótkie leginsy. Ja prezentuję ją właśnie w takich krótkich leginsach, żeby bielizna nie prześwitywała. Bądź to może być w ogóle spódnica na lato, na bikini, na strój kąpielowy, więc i tak naprawdę może być ażurowa, bo gdy jesteśmy na plaży i tak mamy strój kąpielowy, więc po prostu gdy chcemy tylko coś założyć, żeby już tak, nie wiem, słońce nam nie świeciło, czy żeby jakoś tam wyglądać, to możemy sobie zrobić taką ażurową po prostu sukieneczkę. I tak jak na początku powiedziałam, ta sukieneczka może być bardzo łatwo modyfikowana, bo wcale nie musicie robić sobie takiego dużego tutaj, tak jak ja, ściągacza. Może być ściągacz mniejszy, tylko po to, żeby ukryć gumkę. Cała może być właśnie w takich ażurkach, tych właśnie paseczkach. To wszystko zależy od tego, co Wam się podoba i co chcecie zrobić. A z tego wzoru możecie zrobić nawet kilka takich spódnic, długie, krótkie, mini. Wszystko zależy od tego, ile macie czasu i co chcecie osiągnąć. Ja celowo już zrobiłam ten ściągacz taki większy, bo chciałam, żeby była spódniczka zakrywająca, żebym raczej miała pod body, bądź też właśnie pod leginsy. Może być właśnie traktowana też już jak na jesień, nawet na rajtuzy takie grubsze, na getry, naprawdę dobrze mówię Ostatnio dosyć często mówiłam coś pod i wychodziło dziwnie, że ubieramy coś, spódnicę pod rajtki na przykład. Zdarzają mi się takie pomyłki.
Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ale myślę, że warto przerobić sobie tą spódniczkę. Jest naprawdę bardzo fajna, ładnie się układa. Ona jest taka wdzięczna. Dołem jest troszeczkę rozkloszowana, przez to, że ten wzór jest tutaj luźniejszy i bardzo ładnie podkreśla talię, wyszczupla. Więc myślę, że warto podjąć próbę, pomimo że lato już trwa, spiąć jeszcze parę godzin czasu i po prostu zacząć przerabiać. Ja jestem bardzo zadowolona, naprawdę, aczkolwiek jedynym minusem, jakim jest, no niestety to u mnie różna barwa tej czerni. Nie wiem, czy podejmę się przefarbowania, nie wiem, czy się da, nie próbowałam. No widać gdzieniegdzie jakieś odcięcia właśnie różnych kolorów czerni. To wina niestety moja, przegapiłam moment, w którym kupowałam kordonki z różnych partii. No tak się zdarza. Słuchajcie, ja Wam tą spódniczkę pokazuję na próbce białej, na małej, ponieważ tak naprawdę Wy musicie wykonać test, tak jak ja, przerobić sobie taką małą spódniczkę, przerobić sobie dowolną liczbę oczek. Ja nabrałam tutaj akurat 40, zmierzyć sobie centymetrem, ile właśnie zajmuje Wam tutaj, ile musicie przemnożyć tych oczek, żeby było odpowiednio. Wiadomo, że ten dół u mnie jest luźniejszy. Jeżeli planujecie długą spódnicę, to musi się łatwo robić krok, więc on też nie może być zbyt wąski. Jeżeli robicie krótszą, to już tak nie ma większego znaczenia, czy jest szerzej na dole, ale ważne też jest góra, żeby ona po prostu była, nie była zbyt ciasna, bo jak widzicie, ten ściągacz, który ja tutaj przerabiam, on na górze jest na pewno węższy. Dół mam prawie 8,5, a górę już mam tutaj 7, czyli po przerobieniu takiej próbki warto po prostu przeliczyć liczbę oczek, zbadać swój obwód talii, zobaczyć ile potrzebujecie i odpowiednio dostosować liczbę oczek. To jest konieczne i fajnie to zrobić, bo jednak praca z kordonkiem jest pracochłonna i lepiej spróć próbkę niż całą spódnicę. Uwierzcie mi, warto przerobić taką próbkę i też pokazuję na bieli, żebyście może zobaczyli, jak będzie wyglądać właśnie taka biała spódniczka. Mi się też marzy taka biała, ale z czasem to już nie bywa. Do spódniczki oczywiście też będzie potrzebna gumka. Tutaj pokazuję Wam na tej próbeczce, jak ja sobie ją montuję. No jest takie dosyć fajne ukrycie właśnie gumeczki, luźne. Ja miałam taką cienką, ona ma chyba pół milimetra, pół centymetra, nie milimetra. Lepsza by była taka grubsza, nawet powiedzmy na te 3 cm czy 4. Ja niestety jej nie miałam, no i skorzystałam z tego, co mam, bo ta cieńsza może się wywijać i inaczej wyglądać, może się w środku zawijać. Gdy użyjecie grubszej, w ten sposób zawiniecie, ona na pewno będzie lepiej wyglądać. Tylko wtedy trzeba oczywiście ten ściągacz przerobić sobie dłuższy i uwzględnić tą część tutaj do zawijania. Ok, myślę, że powiedziałam takie najważniejsze rzeczy. W dalszej części oczywiście Wam powiem, jak przerabiać sam wzorek. To, jak sobie ułożycie ten wzorek, ile takich rzędów zrobicie, naprawdę zależy od Was. Ja tylko sugeruję i mówię Wam, jak ja zrobiłam, jak to u mnie wygląda, a Wy możecie stworzyć własną kombinację. Wcale nie musi wyglądać tak, jak tutaj, może być różna kombinacja. Mam nadzieję, że spódniczka Wam się podoba, że ktoś sobie ją zrobi. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej spódniczce, czy w ogóle Wam lubicie chodzić w spódnicach, czy chcecie, żeby spódnice jeszcze były na kanale, czy robimy już zimę, jesień. Ja tak naprawdę, no jeszcze jest lato, ale wiadomo, że te robótki zimowe też się trochę wykonuje, więc w sumie nie wiem, czy robicie jeszcze rzeczy letnie. Mam nadzieję, że tak. I że dacie znać, czy jeszcze spódnica Wam się przyda. Także serdecznie zapraszam Was już na film. I żeby stworzyć sobie taką spódnicę, tak naprawdę potrzebujecie znać tylko 3 ściegi, 3 wzory. Pierwszy to jest ten główny tutaj, który Wam już pokazywałam. Drugi to jest ten paseczek tutaj. I trzeci, ostatni to jest ten ścieg na ściągacz. Ja skupię się na tym, żeby Wam pokazać te wzorki. Wy oczywiście możecie dowolnie tworzyć własną spódnicę, tworzyć różne kombinacje. Naprawdę nie jest to powiedziane, że musi być spódnica taka jak ja, aczkolwiek oczywiście powiem Wam, jak ja sobie zrobiłam, żeby uzyskać dokładnie taki sam efekt jak ja, ale Wy możecie tworzyć po swojemu. Zaczynamy od dołu. To jest właśnie nasz dół. Tworzymy sobie łańcuszek. Łańcuszek mój miał nabrane 250 oczek. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką szerokość chcecie, więc musicie po prostu przerobić próbkę i sprawdzić, ile nabrać tych oczek. Ja mam 250, więc przerabiając z Wami próbkę, będę przerabiała na białym kordonku, bo będzie to po prostu lepiej widać i oczywiście nie ma znaczenia, czy ja przerobię większą, czy mniejszą, bo chodzi tylko o to, żeby po prostu pokazać Wam, jak wygląda ścieg. Wy tworzycie swoją wizję, swoją spódniczkę. Robimy sobie pętelkę podstawową
I ja nabieram dowolną liczbę oczek, ale ta liczba oczek musi być parzysta, ponieważ potrzebujemy parzystą liczbę oczek właśnie na ten wzorek tutaj. Dlatego pamiętajcie, żeby była liczba parzysta. I dla przykładu ja nabiorę na przykład 40 oczek. Tak jak mówię, dla mojej spódnicy nabrałam 250. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i mam nabrane moje 40 oczek. Popatrzcie, że tak naprawdę nabieranie oczek z kordonka jest ciężkie, ponieważ zobaczcie, że ten kordonek jest bardzo malutki i ciężko się na nim pracuje, bardzo się łańcuszek wywija. Więc mówię to po to, że nie postanowiłam nie zamykać okrążenia od razu, tylko po prostu przerobię sobie pierwszy rząd moim ściegiem, ponieważ będzie mi tak wygodniej i Wam też. Przy małej liczbie oczek jest to realne, natomiast kiedy musimy tych oczek nabrać 300 i przerobić w okrążeniu, można się pogubić, może się nam łańcuszek po prostu zakręcić i będzie to bardzo niewygodne, ale wykonalne, więc jeśli chcecie, to oczywiście, jeśli już potraficie i wiecie, jak zamykać okrążenie, tak żeby było równo, możecie od razu pracować w okrążeniach. Ja natomiast przerobię po prostu pierwszy rząd, żeby było mi wygodniej. Mam 40 oczek. Wyjątkowo dodaję jeszcze jedno, ponieważ będzie to moje tylko oczko brzegowe, żeby stworzyć wzorek, a tak naprawdę zaczynam sobie tylko od tego 40, czyli to 41 pomija. I teraz tak. Tu jest przód łańcuszka, bo widzimy taką ładną łezkę. Tył łańcuszka jest tutaj, gdzie widzimy tylko taką środkową pętelkę. I ja się będę wbijać w tą środkową pętelkę. I jest to ważne, ponieważ ja tutaj na końcu nie robię żadnego wykończenia. Jest to tylko ten pierwszy łańcuszek, który tutaj był i staramy się też go robić w miarę, żeby nie było zbyt luźno, żeby właśnie nie były te oczka takie duże i pofałdowane. Nie wykończam celowo tego tutaj okrążenia, ponieważ wtedy ta spódniczka jest taka rozkloszowana, szersza i łatwiej się po prostu chodzi w niej i dlatego ja to tak zostawiam. Jeśli Wam to przeszkadza i zrobicie sobie za duże oczka, na samym końcu oczywiście można sobie już po stworzeniu spódniczki dookoła, jeśli potraficie obrębić oczkami ścisłymi, to też nie ma problemu, ja Wam to mogę później pokazać. Czyli zaczynam, pomijając to pierwsze oczko, od tego mojego 40. Robię narzut, wbijam się w to środkowe tutaj oczko, przeciągam przez oczko i uwaga, trzymam sobie tutaj kciukiem, przeciągam to oczko tylko przez ten narzut, czyli musi mi przejść przez narzut, jeden, znowu pobieram włóczkę i przeciągam przez drugi. Czyli to będzie taki trochę oszukany półsłupek nawijany. Nie znam niestety nazwy tego ściegu. Dziś po angielsku się pojawia, ale jakoś tak zawsze zapominam sprawdzić. I znowu narzut. Wbijam się w środkową tylną pętelkę tego tutaj łańcuszka. Przeciągam sobie przez tą pętelkę. Przytrzymuję sobie tutaj kciukiem. Będzie wtedy wygodniej. Przekładam tylko przez pętelkę, która była z narzutu. Mam dwie. Pobieram. I znowu. Czyli ścieg, który kiedyś już używałam. Mam nadzieję, że ktoś już przerabiał ten sweter, bądź ostatnio właśnie pojawiła się torba lniana. Bardzo mi się spodobał ścieg. Dosyć nietypowy, ale właśnie taki wdzięczny. I cały, słuchajcie, ten rządek przerabiamy dokładnie tak samo. Czyli musimy zrobić narzut, bić się tutaj w środkową, przełożyć, przytrzymywać sobie tutaj kciukiem, bo wtedy jest wygodniej i przekładać przez dwie. I to jest, słuchajcie, cały ten ścieg główny. Naprawdę bardzo prosty. Aczkolwiek trzeba wypracować sobie tylko tą łatwą metodę przekładania tutaj tego oczka. Ja sobie po prostu przytrzymuję kciukiem i wtedy jest mi wygodniej. Przerobię sobie ten łańcuszek do końca. I mój łańcuszek już przerobiony. I teraz zobaczcie, że po prostu będzie nam łatwiej zamknąć okrążenie, bo on się już tak nie będzie zwijał. Dzięki temu, że robiliśmy sobie w tylnej pętelce, tutaj właśnie ten dół będzie taki ładny. Ja celowo właśnie też robiłam w tej tylnej, żeby już po prostu nie wykończać sobie dołu. I tak, teraz łączymy sobie w okrążeniach, czyli musimy ułożyć tak, żeby nigdzie nie było pozawijane. Góra tutaj, gdzie mamy oczko, musi być, stykać się z górą, czyli dolny łańcuszek na dole, górny na górze. Oczywiście ja tutaj polecam sobie właśnie zaznaczyć to pierwsze oczko, żebyście widzieli, gdzie musimy połączyć. I dokładnie wbijam się w to pierwsze oczko tutaj i łączę sobie tutaj oczkiem ścisłym. To jest jedyny moment, kiedy ja połączyłam sobie tutaj to okrążenie. Teraz będę pracowała już tylko w okrążeniach.
Już Wam pokazuję. Po prostu po połączeniu robię narzut i od razu przerabiam sobie tutaj jeszcze raz w tym samym oczku ten sam ściek. Czyli mam tutaj raz i dwa. Będzie tylko takie pierwsze miejsce tutaj, gdzie będziemy mieć jakąś małą różnicę, jeśli chodzi o właśnie łączenie, ale to tak naprawdę bardzo mało widoczne. Ja już Wam pokazuję. Mamy to pierwsze oczko tutaj i ostatnie oczko tutaj, które mieliśmy przerobione, i pomiędzy będzie takie jedno małe oczko ścisłe, to po prostu pominiemy. Będziemy teraz pracować dookoła, czyli to jest moje ostatnie oczko, a to jest pierwsze. Jedno oczko, które tutaj było łączeniowe, jedno jedyne zostanie pominięte, to jest tylko łączenie. Więc ściek wykonujemy już dalej. Dokładnie tak samo, wbijając się pod dwie pętelki, przerabiamy sobie cały czas tak samo. Na początku on jest troszeczkę szerszy, ale później zacznie się ładnie układać. Oczywiście wszystko zależy od tego, z czego robicie, którego kordonka. To po prostu zależy od tego, jak końcowo będzie wyglądał ściek. Cały czas zobaczcie tak samo. Bijamy się i przerabiamy. Ja tu korzystam właśnie z pomocy tego kciuka. Przytrzymuję sobie tutaj, żeby przełożyć przez ten narzut. Przerobię sobie tutaj okrążenie i pokażę Wam, jak tutaj to będzie wyglądało. Jestem już prawie tutaj na końcu. Do przerobienia mam jeszcze tutaj dwa oczka, czyli to jest przedostatnie i to jest to ostatnie, o którym Wam mówiłam, bo tu jest malutkie łączenie. I znowu przerabiam. Ostatnie z tamtego okrążenia. Małe oczko, które było łączeniowe i kolejne do przerobienia. I teraz już właśnie wyjmuję sobie ten znacznik. On mi nie jest do końca potrzebny. Ja nie stosuję tutaj metody zaznaczania, bo po prostu robimy sobie w spirali, więc wiemy mniej więcej, gdzie mamy początek tutaj. Jeśli chcecie co do dokładności, możecie zawsze znaczyć sobie to początkowe oczko, ale ja po prostu już tego nie robię, jest to dla mnie niewygodne. I popatrzcie, że przerabiam sobie po prostu tak, jakby się nic nie stało, robię sobie dalej. Im więcej tych rzędów przerobicie, tym ten rząd ładnie się połączy i będzie lepiej wyglądał. Więc teraz już mamy całe połączenie. Ja sobie przerobię kilka rzędów, żeby Wam pokazać jeszcze, co ja robię tutaj na dole, ponieważ mamy tutaj właśnie, przez to, że łączyliśmy nie łańcuszek, tylko pierwszy rząd, będziemy mieć taką właśnie tutaj dziurkę i zaraz Wam dokładnie pokażę, co ja robię tutaj w tym miejscu. Przerobię tylko po prostu kilka rzędów dookoła i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. I przerobiłam sobie kilka rzędów, to jest tylko próbka, więc nie muszę robić dokładnie tak samo jak spódnicę. Tak wygląda teraz obecnie w bieli. Też bardzo fajnie wygląda, aczkolwiek ewidentnie będzie więcej takich dziurek. I zobaczcie, to jest ta część, którą mówiłam, że ona jest dla mnie tutaj ta szersza, dłuższa. Ja to przerobiłam na około 14 cm. Jeśli więcej właśnie tak jak ja przerobicie, to ta spódniczka lepiej będzie wyglądała. Na mniejszej tego tak nie widać. Wiadomo, im więcej oczek, tym inaczej się układa. Ja teraz jeszcze skupię się na tym, żeby Wam pokazać tutaj ten dół. Mamy tą dziurkę tutaj. Ja po prostu tą tutaj włóczką, co mamy, łączę z pierwszym oczkiem. W taki sposób. Oczywiście można to też zszyć, nie musi być tak połączone. Przekładam i igiełką bądź dalej szydełkiem można naprawdę przeciągnąć sobie tutaj, mam grubszą igłę, tak żeby po prostu ukryć i pochować różnicę. Ona się ładnie zejdzie. Ja tutaj nawlekę sobie poza tym, żeby było wygodniej. O, w ten sposób. Miałam tu połączone, przyciskamy i można kilka razy zaciągnąć. To tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak tutaj sobie ułożycie. Naprawdę dowolna technika. Chodzi tylko o to, żeby złączyć ze sobą te końce i w miarę tutaj właśnie było połączone. To jest jedyny taki moment, który jak ktoś chce, to się przyjrzy, to będzie widział, ale ja mówię, to jest bardzo mało widoczne. Oczywiście trzeba sobie supełek zawiązać. Ja to po prostu zszyłam, nic nie robiłam. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, że ten łańcuszek już jest ostatnim łańcuszkiem. Ja tu go nie wykończam, bo dzięki temu mi się spódniczka tak ładnie marszczy. Jeśli chcecie i Wam brzydki ten łańcuszek wychodzi, można doczepić włóczkę
akurat może skorzystam z tej tutaj i przerabiać sobie na przykład właśnie oczka ścisłe, na takiej zasadzie, że się wbijam w oczko i przerabiam sobie oczka ścisłe. Ja tutaj nie doczepiłam włóczki, doczepienie włóczki mam nadzieję, że nie sprawi problemu. Bądź właśnie wcześniej, to o czym nie powiedziałam, można zostawić też ten koniec taki dłuższy i na sam koniec spróbować sobie jeszcze zrobić tutaj zwykłe oczka ścisłe. Nie wiem, czy jest to konieczne, nie próbowałam. To jest jedna z opcji, może okazać się, że zmieni sposób układania się spódnicy. Mi po prostu wystarczyły te oczka na dole, które tutaj są. I dalej przechodzimy do tej drugiej części, do drugiego ściegu. Jak będzie wyglądał drugi ścieg? Drugi ścieg jest naprawdę bardzo prosty, ale wymaga niestety tylko liczby oczek parzystej, więc jeśli się pomyliliście, trzeba będzie po prostu dodać oczko. Na przykład można zwiększyć sobie jeszcze raz, przerabiając w tym samym, a jeśli macie dobrą liczbę, to zaczynamy. Zaczynamy od tego, że zaznaczamy sobie, oczywiście wszystko robimy mniej więcej tutaj w jednej linii, gdzie mieliśmy to łączenie, będzie to bok lub tył spódnicy, więc wszystko staramy się te zmiany robić w jednym miejscu. Zaznaczam ostatnie oczko, żebym wiedziała, dokąd przerabiać ścieg. I ścieg będziemy przerabiać tylko półsłupkami nawijanymi, ale na krzyż, czyli tak naprawdę przerabiamy najpierw oczko, następne oczko by było to. Luźne oczko. Pamiętajcie, że szukamy luźnych oczek, pustych oczek. To jest następne oczko. Tutaj drugie. I zaczynamy właśnie od drugiego. Czyli ja robię narzut i zamiast wbić się w to, wbijam się tutaj. W to drugie oczko. I przerabiam taki zwykły półsłupek, czyli przekładam przez 3. Teraz wracam do tego miejsca. Jeszcze raz robię narzut i przerabiam to, które ominęłam. Widzicie, że proste? Może wyglądało groźnie, ale to jest po prostu cała sztuka tego ściegu. Tylko ważne jest, żeby się nie pomylić do wbijania się oczek, że zobaczcie, to oczko jest tutaj zaciągnięte. Pamiętajcie, że kolejnym wolnym oczkiem jest to, które musimy pominąć i to, które się najpierw wbijamy. Czyli znowu narzut, pomijam jedno, robię w drugim, przeciągam i uwaga, przeciągam, pobieram i przeciągam przez 3. Czyli tutaj już nie jest ten ścieg pierwszy, tylko zwykłe półsłupki nawijane. I zrobił narzut, wracam się tutaj do tego, którego ominęłam i przerabiam półsłupek. Dlatego właśnie jest potrzebna liczba parzysta, żeby można było po prostu przerobić w ten sposób półsłupki. Powstanie taki fajny, nietypowy, ażurkowy wzorek. Bardzo ładnie właśnie wygląda na spódniczce. I tak oczywiście przerabiam tylko jedno okrążenie, czyli raz dookoła, pamiętając, żeby wyszukiwać sobie te oczka tutaj. Jeśli się dobrze wbijecie, to na końcu właśnie powinna Wam zostać para do przerobienia. Ja przerobię sobie dookoła i zatrzymam się na ostatnim i już przerobiłam sobie dookoła i zobaczcie, że na końcu powinny mi właśnie zostać te 2 oczka, to oznacza, że zrobiłam pełne okrążenie i już sobie wypinam marker i robię zgodnie z tym, co tutaj jeszcze we wzorze, czyli najpierw oczko ostatnie, później wracam do przedostatniego i przerabiam. I tyle, słuchajcie, to jest ten wzorek. W dalszej części przerabiamy wzorek, który jest stąd, czyli tak naprawdę jest tylko jeden paseczek tego wzorku. Ja sobie tutaj zawsze wpinam taki marker, żebym wiedziała mniej więcej na tym samym poziomie, gdzie mam robić kolejny wzorek i przechodzimy do kolejnego wzorku. Tylko tak jak mówię, też trzeba pilnować, żeby absolutnie nie przerobić tego oczka tutaj, bo zaczniecie dodawać. Ono, zobaczcie, jest zaciągnięte, więc żeby kontynuować wzór, zaczynamy od tutaj kolejnego oczka. I teraz robimy ten, który robiliśmy na początku, czyli całe okrążenie przerabiamy tym samym wzorkiem, którym zaczynaliśmy. Tu wybieramy sobie całe oczko, ta pod spodem pętelka nam zostaje, oczko całe przednia i tylna pętelka. Do przerobienia okrążenie. I ja oczywiście tutaj przerobię sobie całe okrążenie do tego momentu. I przerobiłam sobie pełne okrążenie i zobaczcie, że tak naprawdę po prostu przerabiam dalej.
ten wzór główny, który tutaj mi prowadził, przerabiam sobie dalej. I teraz, jeśli chodzi o to, jak ja sobie tutaj zrobiłam wzorek, to tak, po przerobieniu tej całej tutaj części dolnej, to co Wam pokazywałam, te 14 cm, zaczęłam właśnie robić sobie ten ażurek, czyli zrobiłam sobie tą część. Na próbce oczywiście większej będzie to na pewno lepiej wyglądać. Zobaczcie, na białej nie jest ten wzór jeszcze tak dobrze widoczny. Trzeba po prostu przerobić więcej, żeby to zobaczyć, jak wygląda. I tutaj pomiędzy mam raz, dwa, trzy, cztery, 5 wzorku, 5 rzędów tego wzoru. U mnie jest w ten sposób, że robię 5 okrążeń. Oczywiście Wy możecie robić więcej, mniej. To wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Naprawdę nie musi być tak samo. I później znowu z powrotem robię ten ściek, który tutaj pokazywałam. Cały czas tak samo. Ściek ażurkowy, 5 rzędów ścieku głównego. Ażurkowy, głównego. I ilość tych rzędów oczywiście również zależy od tego, jaką chcecie długość spódniczki. To wszystko zależy od Was. Ostatni rząd to jest rząd, w którym przerabiam te 5 rzędów tutaj tego głównego rzędu i przechodzę na ściek ściągaczowy. Ja nie będę Wam pokazywała całej tej próbki, jak tutaj przerobię. Przerobię sobie jeszcze kilka rzędów tego ściegu tutaj i pokażę Wam, jak wygląda ściek ściągaczowy. Zanim jeszcze może pokażę ten ściek ściągaczowy, to jeszcze raz Wam pokażę ten wzór ażurkowy, że zobaczcie, ja widzę tutaj różnicę poziomów, tak, i mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie mam ostatnie ten taki ściek, zostawiam tutaj te 2 oczka, mniej więcej tak, żeby wyszło porównie. Ja też nie staram się tego robić tak dokładnie, mniej więcej, i robimy dokładnie to samo, co wcześniej, czyli znowu zaznaczam ostatnie oczko, żebym wiedziała, gdzie ta para jest, i jeszcze raz przerabiam to samo, czyli pomijam następne oczko, dopiero wbijam się w kolejne i robię taki właśnie taki X, można powiedzieć, na odwrót. Zamiast przerabiać pierwsze, przerabiam drugie i się wracam. To jest dokładnie właśnie wszystko to samo. Ja tutaj mam mniejszą przerwę, mam tylko 2 rzędy, żeby Wam po prostu pokazać, jak przechodzić, jak to kontynuować. Oczywiście Wy możecie tworzyć własną kombinację. Naprawdę, może być tych rzędów mniej, więcej. Wszystko zależy od tego, jak bardzo ten ażurek ma, ile tych ażurków ma być, jak bardzo ma być właśnie troszeczkę ta spódniczka prześwitująca. Już widzę, że w kolorze białym będzie na pewno bardziej prześwitująca. Może bardziej na plażę, pod strój kąpielowy. Czasami często zakładamy na strój kąpielowy, nie pod... Właśnie takie luźne, lekkie, przewiewne spódniczki. Myślę, że właśnie w kolorze białym by się właśnie na to, dokładnie na tą plażę nadawała. To jest kolejny wzorek. I znowu przerobię sobie dookoła. Tak. Mam przerobiony już drugi ażurek i znowu tą górę na 2 rzędy. Oczywiście to jest próbka. Jeśli chodzi o wielkość, to tych ażurków musicie na pewno przerobić więcej. Wszystko zależy od tego, jaką planujecie długość spódniczki. Na samym końcu, kiedy już uznacie, że wykonujemy tą część, która ma, powiedzmy, tak najbardziej zakrywająca, czyli właśnie jeśli chodzi o tutaj właśnie ten ściągacz, ja mam go dosyć długiego, choć chciałam przerobić jeszcze dłuższy. Obecnie jest na 21 cm. Tak po prostu, żeby nawet zakrywał bieliznę. Można zrobić naprawdę dłuższy, bądź jeśli planujecie właśnie taką typową ażurową spódniczkę, ten ściągacz może być tylko taki, żeby właśnie był na gumkę, żeby zasłaniał gumkę, a całość tak naprawdę również może być ażurkowa. Tak jak mówię, na spódnicy jest mnóstwo kombinacji, wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. I teraz pokażę Wam ten ściek ściągający, czyli ten zakrywający najbardziej. I tutaj do tego ścieku potrzebuję większe szydełko. Dokładnie większe, pomimo że jest ściągające, potrzebujemy większe. Ja wzięłam 3,5, czyli tak naprawdę o 1 rozmiar większe. Cały rozmiar, cały milimetr. Ponieważ ten wzór, pomimo że ja go robię nawet tym szydełkiem, on się właśnie bardzo ściąga, jest też bardzo pracochłonny. Zobaczcie, to było 3,5, a jakie są małe te oczka, więc jeśli byśmy dalej przerabiali 2,5, to te oczka byłyby jeszcze mniejsze. Jeśli ktoś faktycznie chce mieć bardzo mało zakrywający, może kontynuować 2,5, ale zobaczcie, że ta robótka, ta spódnica bardzo Wam się tutaj ściaśni. Pytanie właśnie, czy nie będzie wtedy zbyt też ciasno. Dlatego robimy próbkę, żeby sprawdzić, jak będzie wyglądał wzór i ile oczek nabrać i jak będzie się zachowywał ściągacz. Ja właśnie mniej więcej po to też doradzam na początek przerabiać próbkę. I co? Zatrzymujemy się mniej więcej na tej samej tutaj długości, gdzie był początek, bądź gdzie był ostatni właśnie tutaj nasz ściek ażurkowy, który widać. I teraz zmieniamy wzorek. Będziemy robić zwykłe półsłupki,
ale te półsłówki będą inaczej wbijane. Patrzę tylko tutaj mniej więcej, gdzie jest moje ostatnie oczko. Ostatnie oczko było tutaj i tu był do niego półsłupeczek, ale my tego nie możemy przerobić, ponieważ on już został tutaj przerobiony. Teraz nie będziemy patrzeć na oczka, tylko na to, co jest pomiędzy oczkami. Zobaczcie, wyciągnęła mi się tutaj taka włóczka, nitka. Musimy się wbić w ten sposób, żeby nabrać pomiędzy oczkami włóczka, pomiędzy tym a tym. Ja tak naprawdę przerabiam teraz to oczko, więc muszę się wbić tutaj i przerabiam zwykły półsłupek. Zobaczcie, w ten sposób. I znowu kolejne, czyli pomiędzy oczkami wyciągamy, nawet można tak mocno tutaj wyciągnąć pętelki. Pracujemy pomiędzy oczkami na tych takich pętelkach. Tylko o ile tutaj jeszcze ładnie widzimy, bo były półsłupki, to już bo były półsłupki nawijane, już przy półsłupkach, zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Czyli ja się cały czas, zobaczcie, wbijam tak, żeby zahaczyć i wyciągnąć tutaj. Nie wbijam się w cały półsłupek, tylko musicie być pomiędzy tymi oczkami. Czyli ta tutaj linia, którą widzicie, ona nie może zostać zabrana. My musimy zabrać tylko to, co jest tutaj. I to też tak wysoko, żeby tutaj były te dwie niteczki, można tak powiedzieć. To jest bardzo ważne, żeby się tak właśnie tutaj wbijać, bo inaczej nie będzie Wam wychodził ten wzorek tak jak mi. Przerobię tutaj z Wami. Na razie na początku robimy tak naprawdę też luźno, nie staramy się tego bardzo zaciągać, bo wzór, tak jak mówię, bardzo będzie wtedy ciasny. I może się okazać, że spódnica będzie za ciasna nawet na górze. Ale to oczywiście nie, on jakoś tak bardzo nie zawęża, tylko po prostu wszystko zależy od tego, jak sobie tutaj to przerobimy. I tak samo ja to robię wszystko w okrążeniach cały czas. Luźno, zwykłe półsłupki. Nie nawijane, tylko zwykłe półsłupeczki. Tak jak w amigurumi zabawki, tylko nie wbijamy się w oczko, tylko tutaj pomiędzy właśnie oczkami. Trochę taki relief, można powiedzieć, półsłupkowy. Tylko też nie wbijane tak, żeby zahaczać właśnie o oczko tutaj, tak jak reliefy się dookoła owija słupka, my tutaj wybieramy po prostu taką na górze dwie niteczki. I ja tutaj chcę z Wami to przerobić, żeby zobaczyć dookoła, jak to właśnie wygląda. To przejście w momencie, gdzie właśnie przechodzimy już na wcześniejsze półsłupki. Jeszcze nie weszłam na ten rząd, który zrobiłam cały. No już pomału właśnie będzie widać, już wchodzę na ten rządek. I zobaczcie, cały czas wybieram tak samo, cały czas. Czyli pamiętajcie, żeby się nie owijać tutaj pomiędzy, nawet byłoby ciężko się wbić, tylko pamiętajcie, żeby wybierać sobie właśnie w ten sposób, zahaczać tutaj szydełkiem. I też staramy się to naprawdę robić luźno, dlatego robimy grubszym trochę szydełkiem, bo wzór ma tendencję do ściaśniania się. Jeśli można tak to powiedzieć. Cały czas, zobaczcie, wybieram te same. Tak po prostu przyjemnie się pracuje, fajnie się to robi, ale długo, bo u mnie 1 cm to są aż 3 okrążenia, bo te oczka się zaciskają, one zwężają i dlatego no, najbardziej chyba pracochłonne jest wykonać sobie właśnie ten ściągacz. Dlatego dla osób, które na przykład planują tylko ściągacz na gumkę, to będzie naprawdę bardzo szybko. Tworzymy wzorek ażurkowy, a ściągacz na gumkę tak, żeby po prostu przylegał, to wtedy już pójdzie szybciej. Cały czas tak samo. Okrążenia. Myślę, że już wiecie, o co chodzi. Po zrobieniu właśnie kilku rzędów zobaczycie, jak będzie się wzorek układał. No mówię, nawet te niteczki same się tutaj podsuwają, żeby zabrać je i zrobić ten ściek w ten sposób.
Ja muszę przerobić troszeczkę wyżej tych rzędów, żeby Wam pokazać z kolei, jak zamocowałam sobie gumkę. Jeśli planujecie szeroką gumkę, to wiadomo, musicie uwzględnić tą szerokość gumki, ponieważ będziemy do środka ją chować i zawijać, więc ten ściągacz musi być troszeczkę wyższy. Ja również muszę zrobić wyższy, żeby Wam to po prostu pokazać. Tak to, słuchajcie, wygląda. Zobaczcie, że już widać, że ta część troszeczkę nam się zwęża, tak? I ona do pewnego momentu będzie się zwężać, później już będzie sobie szła równo. Dlatego mówię, że warto przerobić próbkę, żeby zobaczyć, jak wykonać tą spódnicę, bo robimy ją od dołu, nie od góry, bo szczerze powiem, robiłam ją od góry, ale ten ściągacz wtedy wyglądał gorzej, źle się mi zawijał i w ogóle się zawijał, bo on ma tendencję do zawijania się na górze zwłaszcza, więc jeżeli mi się dwie strony zawijały, to po prostu było to uciążliwe. I dlatego ważne jest przerobienie próbki, żebyście wiedzieli, jaką szerokość zrobić sobie całą spódnicę w stosunku do szerokości na górze, jak się właśnie będzie zmniejszać. Że zobaczcie, że mi 40 oczek, czyli ja mam tutaj 20 z jednej strony, dawało tutaj 8 cm, a na górze jak zacznę przerabiać, już zgubiłam centymetr, czyli już mamy 7. Dlatego warto zrobić szerszą, żeby luźno przechodziła, zwłaszcza właśnie przez biodra, bo na końcu i tak będziemy mieć gumkę, więc na pewno nie spadnie. Ok, ja przerobię sobie kilka rzędów i powiedzmy, że przerobiłam sobie już taki docelowy ściągacz. I teraz pokażę Wam jeszcze, jak ja zamocowałam sobie gumkę. Tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jaką macie gumeczkę. Ja tutaj akurat mam czarną, mam małą, nie mam białej, ale może właśnie będzie lepiej widać, jak ja to zrobiłam. Z powrotem wracam do szydełka mniejszego, czyli 2,5 mm. W miejscu oczywiście, gdzie znowu mam ten tył, zatrzymuję się tutaj jak gdyby robiąc pełne okrążenie. Przerabiam kolejne oczko jako zwykłe takie oczko ścisłe, żeby sobie zniwelować różnicę. Następnie, nie wiem, czy mi się dobrze uda Wam to pokazać, ale zobaczcie, z tyłu mamy taki wzorek biegnący ładnych oczek. O, takich ładnych oczek, zobaczcie. I ja właśnie wykorzystuję w ten sposób tę metodę, że zawijam sobie na pół tutaj, w ten sposób. Oczywiście wtedy nam się zmniejsza ściągacz, więc musicie zaplanować sobie te dodatkowe centymetry tutaj, które Wam znikną, a jak będziecie wmocować gumkę. I teraz tak, wpinam się tutaj w oczko to i wyszukuję sobie tutaj mniej więcej tyle kolejnej pętelki. Oczywiście tutaj ta dziurka to jest dziurka, która musi Wam się zmieścić gumka. W ten sposób. Czyli można sobie położyć gumkę mniej więcej na przeciwlegle, nie patrzę dokładnie, wbijam się właśnie w to oczko tutaj od tej lewej strony. W ten sposób. Ja uznałam, że będzie dla mnie to wygodniejsze w ten sposób mocowanie gumki, ponieważ na samym końcu sobie ją po prostu jeszcze dotnę, ubiorę, wyreguluję i nie będę ją przeciągać później w tunelu. Też można najpierw zrobić sobie taki tunel i na agrafce, ale mi to jest po prostu wygodniej. I przeciągam przez te dwie pętelki, robiąc oczko ścisłe. I znowu kolejne oczko i zobaczcie, teraz wyszukuję już drugiego oczka z tego samego rzędu, czyli jeżeli idę tym samym tutaj rzędem, to cały czas po kolei każde oczko zamykam. Ja wiem, że to jest ślimak i w pewnym momencie dojdziemy do momentu, gdzie będzie różnica, ale to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia na samym końcu. Chodzi o to, żeby sobie mniej więcej tutaj równo brać raz oczko z tej strony, a raz tutaj oczko. Ważne, żeby się gumka zmieściła. Ja mam małą gumkę, więc robię mały tunel. Jeśli macie szeroką, ta szeroka może nawet ładniej wyglądać. Musicie zrobić szerszy tunel. Po prostu. Nawet ta szeroka może być lepsza, bo nie będzie się tak zawijało jak u mnie, ale niestety nie miałam szerszej gumki i wyszło jak wyszło. Ale nie wyszło źle. I znowu. Po prostu robię taki tunel. I to trzeba zrobić dookoła. Ja Wam tutaj jeszcze kilka razy pokażę. Mam nadzieję, że to widać, co z tego powstanie. Akurat gumka jest czarna, więc się tutaj akurat będzie nie zlewała i pokażę Wam, jak to wygląda. Czyli po przerobieniu tych okrążeń my tak naprawdę uzyskujemy, tu chowamy do środka gumkę. Mamy tutaj ładny ściek wyrównujący.
Ten ściek, zobaczcie, on się właśnie tak będzie Wam wywijał, dlatego między innymi zastosowanie nawet gumki, nawet jeżeli nie chcecie gumki, to warto sobie taki ściek bez gumki nawet tutaj wykańczający przerobić, żeby właśnie ten przód ładnie wyglądał, ale myślę, że gumka się przyda, nawet pomimo, jeżeli będzie zbyt dopasowana, to nawet lepiej to zawsze wygląda, jak mamy gumkę. I tak trzeba przerobić sobie dosłownie dookoła, mamy w środku gumkę, więc nie musimy jej już przewlekać. Cały czas tak samo. I jak przerobicie sobie to dookoła, czyli będziecie mieć już tutaj całe pozakrywane w ten sposób, zatrzymujemy się gdzieś mniej więcej kilka, może 2-3 cm przed, obcinamy sobie gumkę, mierzymy spódnicę, zaciągamy i patrzymy, ile tej gumki po prostu potrzebujemy, a albo ją zszywamy, albo zawiązujemy, to już dowolnie od Was, co macie, czy macie maszynę na przykład, żeby przeszyć, i dopiero kiedy już połączycie tą gumkę, doszywacie do końca tutaj, jak już schowacie gumeczkę, ściek do końca. A tak jak mówię, może się zdarzyć, że tutaj nie spotkacie się w tym samym rzędzie, ponieważ jest ślimakiem, może nas zaciągnąć wyżej, nie ma znaczenia, naprawdę tego nie będzie widać. Jadąc tym wzorem, może będzie to wyżej bądź niżej, natomiast trzeba po prostu to ładnie zszyć dookoła, żeby po prostu tego nie było widać. Ja taki sobie sposób wymyśliłam mocowania gumki. Myślę, że taki najbardziej prosty, najprostszy, bez kombinowania. Oczywiście pamiętajcie na końcu, żeby uciąć tyle, ile potrzebujecie i dostosować do siebie, zmierzyć, sprawdzić, jak będzie dobrze. O tyle jest to właśnie fajne, że po zamocowaniu tej gumki, po wszyciu jej tutaj, możemy na samym końcu po prostu, gdzie mamy tą jeszcze ostatnią dziurkę, dopasować ilość gumki potrzebnej i po prostu w ten sposób zrobić. Ja już to oczywiście przerobiłam, nie będę Wam już pokazywać całego procesu wszywania gumki. No tak jak mówię, u mnie ta gumka też była mała i tu mam właśnie takie zakończenie, czy to jest jedyne takie przejście, gdzie tutaj ten ślimaczek się tam inaczej wychodzi, ale dla mnie to nie ma znaczenia, jest to tył. Natomiast tak jak mówię, szersza gumka być może będzie lepsza, bo ta mniejsza się w środku może zawijać, a szersza mniej, i gdy zrobimy sobie właśnie taki szerszy paseczek, może się po prostu to wszystko lepiej układać przy szerszej gumce. Ja bym drugą spódnicę zastosowała szerszą gumkę, ale to po prostu muszę wybrać się do pasmanterii. Ok, mam nadzieję, że podoba Wam się sposób na moją spódnicę, że ktoś sobie przerobi, że taki sposób tłumaczenia też jest dla Was odpowiedni i zrozumiały. Co sądzicie o mojej spódnicy? Mam nadzieję, że zrobicie sobie w innych kolorkach i że się ją pochwalicie. Czekam na Wasze zdjęcia i serdecznie Wam już dziękuję. Do zobaczenia.